Tego dnia była wyjątkowo piękna pogoda. Jadąc do pracy, Manhattan było widać jak na dłoni. Wtedy też po raz ostatni widziałam Twin Towers w całości. Po godzinie wszystko się zmieniło. Od strony New Jersey widziałam, jak runęła druga wieża. To był szok. Patrzyłam i nie mogłam uwierzyć. Jednak kiedy nad głową przeleciały z hukiem samoloty F-16, zrozumiałam, że to dzieje się naprawdę. Poczułam strach, złość i myślę, że nienawiść do tych ludzi, którzy to zrobili. Do dzisiaj nie jestem gotowa, aby pojechać i zobaczyć Ground Zero. Żal w sercu pozostał. W 2001 roku mieszkałam już na Brooklynie, na Williamsburg i jak 9/11 się trafiło, byłam akurat w domu, rozmawiałam z mamą przez telefon i oglądałam w tym samym czasie telewizję. Widziałam pierwszy samolot, jak uderzył tylko i wyłącznie z telewizji. Zdecydowałam się zaprzestać rozmowę z mamą, odłożyłam słuchawkę i pobiegłam do parku na Grand Street, bo mieszkałam wtedy tylko jedną i nadal mieszkam jedną ulicę od rzeki, więc pobiegłam i akurat widziałam drugi samolot, jak uderzał. Wtedy już się trochę tłum zleciał, pracownicy pobliskich fabryk przyszli, no i każdy z niedowierzaniem oglądał, co się działo. Część ludzi krzyczała, część panikowała, a część po prostu gapiła się i robiła zdjęcia właściwie. To był okropny strach, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, co będzie, jak to się stało. Widzisz płomienie, dużo pyłu później było. Mieliśmy przez całe miesiące pył na naszych oknach, olbrzymi pył, trzeba było to codziennie czyścić. Nawet jak miałaś klimatyzację, to wchodziło. Dywany codziennie musiały być odkurzane, bo wszędzie był pył, smoki, czyli to było czuć. To było czuć całymi miesiącami. Przyleciałam do Stanów zdrowa, a 8-9 miesięcy po tym, jak samoloty uderzyły w World Trade Center, to zostałam zdiagnozowana z astmą, z którą do dzisiaj się upieram właściwie i z którą do dzisiaj walczę i próbuję mieć pod kontrolą. Pamiętam, że nie mogłam się dodzwonić ani do mamy, ani do męża, mąż był w pracy i mąż akurat wtedy pracował przy World Trade Center, odbierał klienta z Trumpa budynku, który był przy samym World Trade Center i jak wieże poszły w dół, on akurat wjechał na Brooklyn Bridge. Także kontaktu z nim nie miałam w ten dzień dosyć długo i to też trochę taki strach był. Ja pamiętam, że do domu wracał później mostem, bo potem jak musiał wrócić z powrotem na Manhattan i wracał pieszo mostem do domu. Nowy Jork jest takim miastem, że szybko się mobilizujemy. Nowojorczycy to są te koty, spadają zawsze na 4 łapy i zawsze sobie dajemy radę. To jest miasto naprawdę jak trzeba, to wszyscy trzymają się razem i razem działamy. To COVID też pokazał. Ja myślę, że Nowojorczycy są takim naprawdę zorganizowanym miastem jak trzeba i każdy każdemu poda rękę, każdy o każdego się pytał. Pamiętam, że sąsiedzi, inaczej było, sąsiedzi bardziej do siebie uśmiechali się, pytali się, co u kogo słychać, ale nie było łatwo. Pamiętam, że mój mąż stracił pracę na kilka tygodni wtedy, bo kontrakty się skończyły z niektórymi firmami, które były na Dolnym Manhattanie zlokalizowane i trochę trzeba było, zanim odbudowało się miasto, ale stanęło na nogi i tym razem też stanie na nogi. Było pięknie i słonecznie. Pamiętam, że tego dnia idąc do pracy wzięłam ze sobą wrotki, planowałam iść z koleżanką do Central Park po pracy. No więc jak tylko doszłam do pracy, to było około 9:00, za chwilę dostałam telefon od koleżanki, która powiedziała mi, że słyszała, że właśnie uderzył samolot w World Trade Center, w jedną z wież.
Ja w pierwszej chwili byłam trochę zirytowana, dopiero co przyszłam do pracy, pomyślałam sobie, pewnie jakiś helikopter miał awarię, nic specjalnego się pewnie nie stało, ona miała taką panikę w głosie. No ale stwierdziłam, że to pewnie nic wielkiego. Niestety oczywiście zaraz potem okazało się, że nie było to prawdą. Ja pracowałam wtedy na Queens, na Jackson Heights i okna mojego biura z jednej strony wychodziły na widok na Dolny Manhattan i niestety bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że wieże płoną. Widzieliśmy dym. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, bo widzieliśmy dym uchodzący z obydwu wież, a nie tylko z jednej. Niestety nikt nic nie wiedział wtedy, nie było social media, nie mieliśmy telewizora w pracy. Gdzieś tam był telewizor na innym piętrze i ktoś właśnie zaczął mówić, że uderzyły samoloty w 2 wieże. Nie mogliśmy tak naprawdę w to uwierzyć. Okna wychodziły właśnie na wieżę i widzieliśmy dym z obydwu wieży i w czasie tego meetingu wydaje mi się, że jedna z wież się zawaliła, bo przestałam ją widzieć przez dym. Powiedziałam to do moich współpracowników, oni popatrzyli na mnie dziwnie i mówią, nie wiem, może dym zakrył tę wieżę, po prostu nawet nie przyszło do głowy, że one się mogły zawalić. Potem zaraz próbowałam się dodzwonić do mojego męża, w sumie od samego rana nie mogłam się do niego dodzwonić, trochę denerwowałam, dlatego że on pracował tam na Dolnym Manhattanie i wtedy już poważnie zaczęłam się denerwować. Na szczęście on zadzwonił do mnie, okazało się, że nigdy nie wyszedł z domu tego dnia, bo ktoś go powiadomił, a zadzwonił do niego, on zaspał godzinę i nie wyszedł nigdy do pracy. I po prostu jak rozmawiając z nim przez telefon, wtedy on mówi do mnie, o Boże, zawaliła się druga wieża i opowiedział mi w jednym zdaniu wszystko, co się stało o Pentagonie, o trzecim samolocie, który się rozbił. Także po prostu wszystko to w jednym zdaniu się dowiedziałam i z płaczem powiedziałam moim współpracownikom, którzy nic nie wiedzieli, też siedzieli wokół mnie i słyszeli, oczekiwali na jakieś informacje. Więc byliśmy oczywiście zdewastowani i przerażeni. Potem cały dzień minął bardzo szybko, w takiej mgle jakby. Dotarliśmy wszyscy do domu, po mnie mąż przyjechał, pamiętam, ale cały następny rok praktycznie to miasto zaczęło iść w dół, zaczęły spadać ceny domów i turystów nie było, więc restauracje miały problem. Wielu celebrytów, aktorów namawiało ludzi, żeby wychodzić do restauracji, chodzić do teatrów, tak jakby wspierać miasto. Pamiętam szczególnie, było to skupione na Tribeca. To jest taka dzielnica zaraz bezpośrednio obok World Trade Center i właśnie tam szczególnie namawiali, żeby tam wspierać i właśnie chodzić do restauracji, odwiedzać. I właśnie pamiętam około miesiąc, gdzieś po 9/11, w tym czasie jeszcze nie poszłam do Ground Zero, żeby zobaczyć ruiny, zobaczyć wszystko, co tam się działo i po prostu nie byłam w stanie. Mąż mnie strasznie namawiał, wtedy pamiętam, mówił do mnie, jesteśmy tylko kilka przecznic od World Trade Center, to chodź, pokażę Ci. On tam zaczął już pracować, wrócił już wtedy do pracy i musieli nosić maski i właśnie chciał mi pokazać, a ja po prostu nie byłam w stanie. Pamiętam, że doszliśmy tylko do Trinity Church i ja po prostu zaczęłam biec z płaczem, nie byłam w stanie, po prostu stałam takiej jakby paniki. I jeszcze długo później nie mogłam po prostu tam pojechać. Dopiero zajęło mi wiele miesięcy, żeby odwiedzić Ground Zero. Już wtedy tam, nie pamiętam, czy już wtedy wszystko zostało wyczyszczone. W każdym razie ciągle były te gruzy. I pamiętam, że było mi bardzo smutno, widząc turystów robiących sobie zdjęcia, uśmiechając się przy po prostu ruinach World Trade Center, gdzie zginęło tyle ludzi. Jeszcze co pamiętam, to zaraz po 9/11 po prostu ta cała taka, nie wiem, to jest smutek, który było czuć jadąc na przykład subwayem, a ludzi, po prostu wszyscy byli smutni, widziało się ludzi, którzy wyglądali jakby dopiero co płakali. No straszne to było i pamiętam, że ten dym i smród z World Trade Center, chociaż byliśmy na Queens, to jest kilka mil jeszcze dalej, ciągle czuliśmy to
po prostu niektóre dni, zależy jak wiatr powie, to było coś strasznego, ten smród, nigdy tego nie zapomnę, tak samo. Bardzo długo nam zajęło, żeby wrócić do normy po 9/11. A teraz ciągle odwiedzamy czasami, oczywiście, żeby uczcić pamięć tych, co zginęli. Także na zawsze będziemy ich pamiętać i pamiętać World Trade Center.